Cześć, merhaba, tutaj Agata z Turtuk Polka w Turcji. Witam wszystkich bardzo serdecznie w tym tureckim mieszkaniu. Co ja tutaj robię? Słuchajcie, historia jest taka. Jest to mieszkanie mojej, można powiedzieć, rodziny, szwagra i jego przyszłej żony, czyli Hajdara i Hilal, którzy to jutro będą mieć wesele i właśnie na to wesele się wybieramy, więc szybko, zanim w ogóle wyjedziemy w drogę, bo wesele się odbywa na wschodzie Turcji, mam nadzieję, że będę mogła przedstawić Wam już z tego relację, jak już ten film się ukaże, to kolejny pewnie będzie z tego właśnie. Młoda para pozwoliła mi nakręcić ich mieszkanie, które kupili i które urządzili, a do którego się jeszcze nie wprowadzili, bo wszystko ma być, tak wiecie, po kolei ładnie poukładane, czyli najpierw ślub i wesele, a później dopiero wprowadzamy się wspólnie do mieszkania. A zatem zrobimy krótki tour, jak wyglądają tureckie mieszkania na przykładzie tego właśnie. Tureckie mieszkania przede wszystkim są dużo większe i dużo bardziej przestrzenne niż te znane nam z Polski. Po prostu tutaj się żyje na trochę większej ilości, można powiedzieć, osób, które są przyzwyczajeni, że nie mieszkają sami. I też może dlatego te mieszkania są takie przestrzenne i wielopokojowe. Klasyfikuje się co do rozmiarów takiej na przykład 1+1, 2+1, 3+1. Te 3, 2, 1 to są ilość po prostu sypialni, a 1 to jest salon. Czasem ten salon jest połączony z kuchnią, czasem nie. Jeżeli z kuchnią, często tutaj w naszym regionie, w Alanii, Antalii, to tak pod turystów jest trochę robione, bo generalnie Turczynki zawsze wolałyby mieć osobną kuchnię, w której będą sobie urzędować i, że tak powiem, to jest ich królestwo. Ale pokażę Wam, jak to wygląda tutaj. To mieszkanie jest bardzo dużo, ma prawie 140 m2, jest naprawdę spore, ale powiem, że ja mieszkam też w bardzo podobnym mieszkaniu, zresztą prawie takim samym układzie, bo jesteśmy sąsiadami, więc powiem Wam, że te 140 metrów to się szybko można do tego przyzwyczaić. Łatwo je idzie zagracić, to nie jest absolutnie żaden problem. Tutaj mamy korytarz i pierwsze pomieszczenie, do którego Was zaproszę, to taka łazieneczka, umywalka dla gości. Tutaj wiadomo, umywalka, tu jest lustro, a tutaj mamy toaletę à la turka. Toaletą à la turka jest tak, że generalnie lekarze i wszelcy specjaliści, fizjoterapeuci uważają, że taka toaleta jest dużo zdrowsza dla człowieka niż normalna toaleta normalna. Dla nas normalna toaleta europejska. Tutaj się załatwia potrzeby fizjologiczne na tak zwanego kuca albo też na małysza i czyści się po potrzebie wodą, a papierem się tylko osusza. Także pod wieloma względami jest to taki bardziej naturalny sposób załatwiania potrzeb i właśnie tak jak mówię, jest on zdrowszy. Natomiast taka toaleta to nie jest wszystko w tym mieszkaniu, bo mamy tutaj jeszcze normalną łazienkę. I ta łazienka, jak widać, jest z toaletą europejską, jest z wanną, ale tutaj też od razu uwaga. Jeżeli chodzi właśnie o wannę, to jest jeszcze też taka turecka ciekawostka, że Turcy generalnie wolą wodę płynącą niż stojącą. W tej stojącej podobno lęgną się dżiny. Wanny w mieszkaniach tureckich można zobaczyć rzadziej, zdecydowanie bardziej popularne są prysznice, no ale tutaj mamy połączenie jednego z drugim, czyli prysznic jednocześnie z wanną z hydromasażem, zwanym tutaj jacuzzi. Wszystko jest często zrobione, tutaj takie blaty są z marmuru. Marmur w Turcji jest bardzo tani, więc często się go używa w mieszkaniach na blatach kuchennych, blatach w łazience. Absolutnie nie znaczy to, że to jest jakieś strasznie drogie i luksusowe. Te marmury są różnej jakości, są tańsze i droższe. Idziemy dalej. Tutaj mijamy pokój dla dzieci. Myślę, że nie będzie na razie co o nim mówić, bo jest pusty. A może w przyszłości się zapełni. Inshallah, jak to mówią Turcy. Teraz idziemy do takiego najważniejszego pokoju dla domowników, czyli oturma odası. Tutaj powinien być telewizor. Na razie go jeszcze nie ma, bo oczywiście bez telewizora
się nie da. Jeżeli chodzi o Oturma Odasy, to jest to dosłownie pokój do siedzenia. I tutaj domownicy spędzają większość swojego dnia, jeżeli są w domu. Czyli posiadują, polegują sobie na tych kanapach, jedzą sobie, bawią się z dziećmi, oglądają telewizję, czytają książki, cokolwiek im się żywnie podoba i tego pokoju używa się najwięcej. Dlatego często on jest tak bardzo prosto urządzony, nie ma tu zbędnych rzeczy, natomiast najważniejsze są te kanapy, żeby one były wygodne i żeby cała rodzina się na nich mieściła. Wystrój nie jest zbyt taki kosztowny i drogi, co w przypadku salonu na przykład już jest zupełnie jakby odwrotnie. Tam nie liczy się praktyczność tylko, żeby było ładnie i reprezentacyjnie, ale do salonu przejdziemy za chwilę. No w każdym razie tutaj właśnie w Oturma Odasy toczy się po prostu normalne życie domowe. Pokażę Wam taką ciekawą rzecz. To jest zestaw sechpy. Ciekawy turecki wynalazek, który ja osobiście dosyć lubię, bo jest bardzo praktyczny. To jest zestaw wchodzących w siebie 3 stoliczków, takich malutkich, które tutaj używa się w Oturma Odasy, ale też niekoniecznie, bo można też w salonie i w jakimkolwiek innym pokoju, tylko tam, gdzie właśnie się często konsumuje coś, gdzie pije się turecką herbatkę, no czyli w praktycznie każdym pokoju ważniejszym. I to są właśnie takie, 3, widzicie? 3 stoliczki, które się wsuwa jeden w drugi, więc jak nikt nie korzysta, no to nie zajmują miejsca. Natomiast jak się korzysta, wygląda to w ten sposób, że tutaj mamy jakiegoś gościa. Przychodzi sobie gość, i tutaj mu się stawia ten stoliczek i na to idzie turecka herbatka. Wtedy nie ma problemu z tym, że nie wiem, trzeba gdzieś daleko ręką sięgać, albo że trzeba jakieś osobne stoły mieć. To jest takie bardzo wygodne i przy każdej kanapie jeden można sobie ustawić i każdemu jest wygodnie do herbaty sięgnąć. A przecież dostęp do herbaty, żeby było do herbaty blisko, to jest jednak jeden z ważniejszych priorytetów tureckich, więc trudno się dziwić. Teraz mamy salon. Salon, jak widzicie, jest na bogato, bo właśnie o to chodzi, że to miejsce jest do przyjmowania gości, do różnych oficjalnych wizyt, dla teściów, dla teściowych, no po prostu do pokazania się. Więc tego pokoju tak na co dzień się raczej nie używa, żeby po prostu nie zniszczyć tego, co tutaj jest. Jest na wypasie i używa się po prostu od święta. Wszystko jest jakby to samo, co w Oturma Odasy można powiedzieć, tylko w takiej bardziej, jak widzicie, strojnej wersji. Z tego też pokoju przechodzi się na balkon. Tutaj jest basen. Jak widzicie, balkon jest bardzo duży, ja mam bardzo podobny. On jest taki, że można na nim spokojnie grać w piłkę, no i spędzać też dużo czasu w lecie. To jest naprawdę bardzo fajne, bo tutaj wszystkie posiłki tak naprawdę przenosi się na balkon. Jest chłodniej, jest przyjemniej, no więc nic tylko korzystać. Niestety nie można zrobić grilla na balkonie, bo jest to już od jakiegoś czasu w Turcji niedozwolone i bardzo dobrze, bo inaczej Turcy nie daliby sobie nawzajem żyć. Właśnie pokażę Wam jeszcze, jak wygląda system firan i zasłon, bo to jest ciekawe. Jeżeli chodzi o Turcję południową, ze względu na ten gorący klimat i bardzo, bardzo ostre słońce, które po prostu wypławia wszystko, co jest na jego drodze, to są firanki, firanki, czyli tül. Natomiast pod tym, od strony szyby, mamy güneşlik. Güneşlik to jest właśnie typowa ochrona przeciwsłoneczna. Ta ochrona jest zazwyczaj właśnie taka kremowa, zwykła, bez żadnych ozdób, bo chodzi tylko i wyłącznie o ochronienie od światła słonecznego, także tapicerek na przykład w środku w mieszkaniu, także naprawdę to słońce jest bardzo ostre i tego się używa. Na zewnątrz oczywiście jeszcze mamy story, to znaczy te takie żaluzje metalowe, które się też zaciąga, jak są bardzo upalne dni, bo wtedy też mieszkanie dłużej pozostaje chłodne. Przynajmniej w teorii. No i jeszcze mamy takie zasłony, czyli perdę. I te perdy są takie strojne i zazwyczaj chodzi w nich tylko i wyłącznie o to, żeby wyglądało. Czyli chodzi o ten efekt i nigdy się ich nie odsłania i nie zasuwa sobie całego okna. Także właściwie efekt dekoracyjny to przede wszystkim posiadają firanki, czyli tül. I perdę po prostu po bokach. Idziemy teraz do kuchni. W kuchni,
jak to w kuchni. Wielkiej filozofii tutaj nie ma. Kuchnia bardzo przypomina naszą kuchnię, tym bardziej, że jest normalny stół. Bywają... Co ten papier toaletowy tam robi? Bywają rodziny, które jeszcze jedzą na podłodze i używają podłogi czasami do tego, żeby coś przygotować na przykład, bo mają jakieś tam dużo rzeczy i po prostu trzeba to jakoś tam obrobić, coś, nie wiem, poobierać czy coś w tym stylu. Wtedy rozkładają na ziemi taką dużą płachtę, żeby ochronić dywan. Bo uwaga, nie wiem czy zwróciliście uwagę, na podłogach w kuchni są dywany. Nie tylko tutaj w kuchni. Generalnie całe mieszkanie jest wyścielane dywanami. Do tego Turcy są przyzwyczajeni i dziwią się, że w moim mieszkaniu są gołe kafle i że nie ma dywanów, ewentualnie jakieś małe dywaniki. Turcy bardzo to lubią, ale to też dlatego, że no, chodzą po domach jednak boso lub w kapciach i buty zawsze zostawia się na zewnątrz przed wejściem do domu. Więc chodzi o to, żeby po prostu tutaj nie nabrudzić. No a skoro nie nabrudzić, to żeby też w nogę było miękko i żeby noga nie była narażona na jakiekolwiek zimno i dlatego dywany. Ale pokażę Wam jeszcze fajne akcesoria kuchenne, które są takie właśnie typowo tureckie. Tutaj mamy zestaw 3 dżezve. To są takie tygielki do parzenia tureckiej kawy. One są tutaj, nie pokażę Wam, bo stoją na stojaczku, ale generalnie jest potrójny taki stojaczek z różnymi rozmiarami, więc nawet jak będzie więcej osób, to można szybko kawę taką turecką upiścić. Ona jest na gazie. Mamy taki fajny zestaw, który wygląda tak. To jest zestaw 2 w 1 właściwie. To jest do parzenia tureckiej kawy elektryczne dżezve, czyli elektryczny czajniczek, który po prostu podłącza się do prądu, wrzuca się kawę, wlewa się wodę i miesza się, bo trzeba wymieszać póki jest jeszcze zimna i czeka się, aż się kawka zrobi, więc to jest bardzo fajne. Ale mamy też z tego zestawu taki elektryczny czajnik na wodę do herbaty tureckiej i wtedy 2 czajniki, tak jak znacie pewnie tureckie podwójne czajniki do parzenia herbaty, zresztą ja film o herbacie robiłam, więc odsyłam do niego w razie czego, to można sobie właśnie też herbatę turecką zrobić w dużo szybszy sposób niż na normalnym gazie. Na dole się gotuje woda, u góry się gotuje esencja, później nalewa się trochę esencji, zalewa się wodą i mamy turecką herbatkę zrobioną. W kuchni tureckiej jest w ogóle dużo ciekawych sprzętów i takich akcesoriów, ale to zajęłoby za dużo czasu, ja już naprawdę muszę jechać za to wesele, ale może będzie okazja, żeby pokazać Wam jeszcze, jeżeli będziecie ciekawi. Muszę coś Wam jeszcze pokazać, to jest wielkość lodówki. Lodówka tutaj wygląda, zobaczcie, jest na szerokość całego mojego ramienia, a ja jestem osobą wysoką, ponad 1,70 m, więc wyobraźcie sobie, jaka wielka jest ta lodówka. Dlaczego? No Turczynki po prostu uwielbiają mieć zapasy jedzenia na wszystkie okazje i jeżeli jak już gotują, to gotują jak dla wojska, dla gości, dla rodziny, więc takie duże lodówki, duże takie generalnie jakieś, nawet mogą być takie lodówki, które stawiają sobie dodatkowo na balkonie, jak im się coś nie mieści, bo dużo rzeczy robią na zapas po prostu. Coś tam przygotowują, nie wiem, oliwki, jakieś takie rzeczy i mają to sobie, zmagazynują to sobie na przykład na inną porę roku, więc jest to bardzo taki tradycyjny typ zarządzania kuchnią. Mi się to osobiście podoba, że właśnie wszystko wolą takie bardziej naturalne, zrobione przez siebie, no i w związku z tym trzeba to gdzieś przechowywać, a tutaj nie ma piwnicy. Jeszcze odnośnie, taka praktyczna kwestia, odnośnie podgrzewania wody w kranach w mieszkaniu, to wygląda tutaj w ten sposób, że na dachach są solary, takie baniaki, wiecie, i z te solary panelami słonecznymi są podgrzewane i z tego woda idzie, jakby każde mieszkanie ma swój solar. Natomiast tutaj różnie sobie to ludzie organizują, bo bywają przecież w zimie sytuacje, kiedy na przykład 2 dni, 3 dni pod rząd pada deszcz, jest pochmurno, no i po prostu nie ma możliwości podgrzania tej wody do takiego stopnia, jakbyśmy chcieli, żeby nam wystarczyła czy na prysznic, czy na inne jakieś tam mycie naczyń i tak dalej. W związku z tym ludzie sobie to różnie właśnie ogarniają. U nas na przykład, w naszym baniaku, w moim mieszkaniu, w tym baniaku na dachu jest włożony ten tak zwany, ojejku, jak to się nazywa, taki jakby a la termometr, wskaźnik nagrzania do konkretnej temperatury. Czyli jeżeli poniżej woda się nagrzeje tej temperatury, to wtedy dogrzewana jest elektrycznie. Więc to jest takie rozwiązanie, połączenie jednego z drugim. A z kolei tutaj jest taki grzejniczek, który po prostu doprowadza wodę do całego mieszkania, więc zawsze jest ciepła. I a propos też wody w mieszkaniu, jeżeli jest doprowadzana z tego grzejniczka, to także
kaloryferki tutaj występują. Takie normalne kaloryfery to tutaj jest marzenie ściętej głowy, bo nie ma tutaj gazu takiego, jak to się mówi, nie ma tutaj ogrzewania centralnego, nie ma na to szans w naszym regionie. Zresztą tak dużo nie jest potrzebne na ogrzewanie. 2-3 miesiące, czy maksymalnie 4 miesiące w zimie. No ale mimo wszystko te mieszkania przez to są chłodne i ciężko je dogrzeć, więc albo dogrzewa się klimatyzacją, po prostu ciepłym trybem klimatyzacji, albo na prąd takie różne opcje właśnie jak taki grzejniczek nagrzewany tym boilerkiem, który widzieliście na balkonie. I na koniec została nam sypialnia. Sypialnia jest, jak widzicie, sułtańska, co tu dużo mówić, jest naprawdę piękna, a tutaj pokażę Wam, to są osoby, dzięki którym ten film został możliwy, Hajdar i Hilal, bardzo dziękuję, też dziękuję Ederyś. Jeszcze przy okazji sprzedam Wam życzenia, które parze młodej mówi się między innymi, to są jedne z życzeń, które mówi się na weselu na szczęście. Allah bir yastıkta kocatsın, czyli niech Bóg kładzie was zawsze na jednej poduszce, czyli śpicie zawsze razem, w tym sensie bądźcie zawsze razem. Tu są co prawda 2 poduszki, ale wiecie o co chodzi. W sypialni jest jeszcze łazienka, bardzo praktyczne rozwiązanie, także w sumie w domu są 2 łazienki, 3 toalety, tutaj jest też toaleta europejska i prysznic. Być może bylibyście jeszcze też ciekawi, jak to wygląda, jeżeli chodzi o samo wyposażenie budynku. Poza tym, że widzieliście, jest odkryty basen, to na dole w podziemiach jest też siłownia, to znaczy taka mała, ale jednak siłownia, z której można korzystać, i jest też sauna. Nie jest to takim standardem, rzeczywiście nie w każdym domu tureckim takie rzeczy się znajdują, ale w takich porządniejszych dzielnicach, w porządniejszych site, czyli osiedlach, można takie coś znaleźć. Na dole jest też takie miejsce na grilla, także zawsze można tam spędzić trochę czasu z rodziną, czy zrobić jakieś urodziny dla dziecka, coś w tym stylu. Jest to jak najbardziej możliwe. Jest plac zabaw, jest nawet placyk do grania w koszykówkę. I oczywiście parking, podziemny parking. Także wygląda to wszystko całkiem spoko. Ja się na cenach mieszkań nie znam, ale dowiem się i napiszę Wam w opisie filmu, ile takie mieszkania średnio kosztują, bo no, ceny oczywiście są bardzo różne. One po prostu zależą od lokalizacji, od widoku, czy na morze, jeżeli nad morzem się mieszka, to czy to morze widać i tak dalej, od bardzo wielu czynników. Natomiast samo takie mieszkanie, no można powiedzieć, że jest z tych lepszym standardem. Przy drzwiach znajdziecie bardzo fajne rozwiązanie. To jest oczywiście wideofon, natomiast to jest przycisk do wzywania windy. Więc zaraz jak będę wychodziła, to sobie go przycisnę. O. Cóż, moja winda już jedzie, także muszę zmykać i jadę na wesele na wieś na wschód Turcji, na południowy wschód Turcji do Gaziantep, skąd właśnie Hilal, czyli panna młoda, zostanie przywieziona tutaj do naszego chłopaka i będą już tutaj razem mieszkać. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zadajcie je w komentarzach. No i tradycyjnie łapki w górę, zapraszam. No i do zobaczenia następnym razem. Görüşürüz!